Sprawa sądowa, czy w ogóle proces sądowy jest pewnego rodzaju teatrem albo pewnego rodzaju grą, jak z każdą grą, nie? Jak im dłużej grasz, tym bardziej kumasz, o co gdzieś tam chodzi, nie? Wydaje ci się, zwłaszcza z doświadczeniem biznesowym, że pewne rzeczy są oczywiste. Rozpoczynając od tego, co w ogóle potrzebujesz gdzieś tam do funkcjonowania tej platformy, to na pewno będziesz potrzebował regulaminu tak naprawdę strony, czy tam ogólnych warunków, które nią zarządzają. Będziesz potrzebował polityki cookies, polityki prywatności i jeżeli będziesz generował jakichś użytkowników, a będziesz tych użytkowników pewnie generował, będziesz potrzebował chociażby minimalnego wdrożenia w zakresie RODO. Ten komplet dokumentów może być do pewnego stopnia zautomatyzowany, czy może być do pewnego stopnia wygenerowany, czy to przy użyciu dokumentów AI-owych, czy to przy użyciu gotowych wzorów gdzieś tam dostępnych w internecie, czy sprzedawanych przez jakieś kancelarie, czy przez jakieś podmioty. Natomiast problem, z którym się mierzysz, jest trochę taki jak, powiedzmy, ja jestem duży chłopak, wchodzę do sieciówki i generalnie wchodzę, mierzę tego t-shirta i tu mi wystaje, tutaj mam za krótki rękaw, tu coś nie bardzo. A alternatywą, oczywiście, no nie po t-shirta, ale powiedzmy po marynarkę, jest pójście do krawca, gdzie przychodzisz, ktoś ci mierzy dokładnie długość tam do ramienia, długość tutaj w kroku, tutaj dookoła obwody i wychodzisz, jesteś opakowany, wyglądasz perfekcyjnie. To mogę powiedzieć, chociaż od dawna jakby już z krawca nie korzystam, ale chciałbym pokazać to porównanie, że korzystanie z różnego rodzaju wzorów, czy korzystanie z narzędzi zakłada, że być może w niektórych obszarach, które mogą być dla ciebie istotne, no tam tego materiału zabraknie. Tak? Na zasadzie, nawet mam fajnego prompta, wygeneruje mi bardzo ładny tam jakiś regulamin. Tylko teraz pytanie, czy ten regulamin będzie dokładnie do mojej platformy, czy on będzie wzorowany na X regulaminach, które on, że tak powiem, znalazł w swoich zasobach i wygenerował najładniejsze jego zdaniem stwierdzenia, które niekoniecznie odpowiadają temu, co ja chcę chronić albo co ja mam na myśli. I wreszcie, na ile ja jako startupowiec, ja jako twórca tej platformy chcę wziąć na klatę to, że to jest zrobione nieprawidłowo i wziąć na siebie to ryzyko prawne. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Zwróć uwagę, że wychodząc z platformą, zwłaszcza skierowaną B2C, jesteś bardzo mocno obwarowany różnego rodzaju wymaganiami związanymi z rynkiem konsumenta. Co oznacza, że musisz na przykład również przygotować potencjalnie, nie wiem, oświadczenie o odstąpieniu od umowy gotowe dla konsumenta, jeżeli sprzedajesz coś nawet w trybie SaaS-owym albo jakieś rzeczy czysto fizycznie. Musisz zadbać o to, żeby w treści swoich zapisów nie znalazły się zapisy, które są uznane za tak zwane klauzule abuzywne, które są wpisane na listę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klasyczny przykład, który mimo wszystko pewnie znajdzie się w znaczącej części regulaminów, to jest sąd właściwy. Jeżeli w twoim regulaminie skierowanym do konsumentów będzie stwierdzenie, że sądem właściwym dla sporów pomiędzy tobą a ewentualnymi klientami jest sąd właściwy dla ciebie, czy tam dla twojej spółki, to jest to klauzula abuzywna. To generuje trochę kłopotów, prawda? A jednocześnie zwróć uwagę, że samo wpisanie jakby twojej własnej sieci, tutaj mamy do czynienia z trochę znowu niefartownymi sformułowaniami, jeżeli chodzi o UOKiK, ponieważ precyzyjnie sformułowanie, z którego wynika ta właściwość sądu należąca do przedsiębiorcy, jest sformułowaniem abuzywnym. Ale jeżeli już byś stwierdził, że to będzie sąd na przykład, nie wiem, w Koluszkach, to już wtedy potencjalnie jest OK, bo to nie jest twój sąd. To już jest jakby większa szansa na to, żeby uniknąć tego rodzaju ryzyka, podczas gdy wprost klauzula zgodne z siedzibą, sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, to jest klauzula, która jest na liście klauzul niedozwolonych w UOKiK-u od lat, a którą jestem prawie pewien, że czat jest w stanie wygenerować, choćby przez to, że tej informacji nie zna, a jednocześnie w bardzo wielu, czy to regulaminach, czy to w umowach pomiędzy przedsiębiorcami, powstają pewnego rodzaju dyskusje na temat tego właściwości sądu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że w mojej opinii, oczywiście ja jestem zbiasowany jako prawnik, nie? Ale uważam, że rozmowa z prawnikiem albo rozmowa z osobą zaufaną, która ma wiedzę i obycie w prawie, nie tylko od strony czysto biznesowej, ale rzeczywiście ma background prawniczy, bardzo pomaga też w ustrukturyzowaniu pewnych procesów w biznesie. Chociażby wrzucamy sobie bardzo piękny regulamin
naszego produktu, regulamin naszej platformy. Jest super. Jak regulujemy kwestie reklamacji? W jaki sposób regulujemy kwestie prowadzenia opłat? W jaki sposób regulujemy kwestie odpowiedzialności? Współpracuję z platformą, która dostarcza bazę testów dla jednego z egzaminów zawodowych. Tam, wiecie, niektóre branże mają swoje egzaminy zawodowe, tam jacyś inżynierowie, lekarze, prawnicy, tam cała ta historia. Spotkaliśmy się z sytuacją, w której teoretycznie zgodnie z regulaminem platformy X użytkowników, których byliśmy w stanie potem wyśledzić do konkretnie 2 IP, zalogowało się, zapłaciło nam za dostęp do platformy, po czym ściągnęło, zebrało bodajże 200 pytań testowych, które były przygotowywane przez zespół mojego klienta. Ktoś ściągnął dość dużo, bo 200 pytań to jakby w ciągu godziny raczej ktoś tego nie przerobi, no ale się pojawiły z jednej dziedziny. No i dziwnym trafem w przeciągu 2 tygodni pojawiły się na konkurencyjnej platformie. Tak? Teoretycznie nie doszło do naruszenia regulaminu, bo klient, zgodnie z regulaminem przygotowywanym przez tego mojego klienta, miał prawo również do ściągnięcia materiałów, za które zapłacił. Pytanie, w jaki sposób one potem trafiły do konkurencji i kto na tym zarobił, czy to stanowiło naruszenie, czy nie stanowiło naruszenia. Warto byłoby również na takie sytuacje zabezpieczyć się w swoim regulaminie. Konkretne zapisy, które pozwolą na to, żeby wskazać, że tego typu działanie, na przykład na korzyść innych podmiotów, czy przekazywanie w celach komercyjnych jakby informacji, które są zawarte w platformie, jest po prostu zakazane, będzie stanowiło jakby podstawę do roszczenia przez nas jakichś odszkodowań, czy czegokolwiek innego. Na pewno tak to jakby rzadko kiedy zdarza się, że ktoś przychodzi i już ma w głowie pełny pomysł i wszystkie warianty jakby swojego rozwiązania. Tak, no bardzo często jest tak, że już pomijam jakieś tam mocne pivoty, ale no, zaczynamy od platformy, w której jest jakaś jedna określona funkcjonalność, ale po jakimś czasie okazuje się, że potrzebujemy dołożyć do tego to. Klienci pytają, czy nie warto byłoby jeszcze zrobić tego, klienci pytają, czy nie warto by zrobić jeszcze tego, albo nawet od strony jakby czysto zespołu startupowego pojawia się pomysł, słuchajcie, a gdybyśmy jeszcze dołożyli i tu wstaw, znowu 3 kropki. W standardowej wersji bardzo często wygląda to tak, że robimy, nie patrzymy, a jak się coś zdarzy, to się będziemy zastanawiać. Natomiast bardzo często dosłownie godzina czy 40 minut konsultacji pozwalają na to, żeby ocenić, czy to w ogóle ma sens, czy nie. Kolejny case, który miałem, no teraz też w zeszłym roku. Pomysł platformy co do zasady był genialny, ale on chyba ostatecznie do końca nie wypalił. To miało być coś w rodzaju jobboardów wakacyjnych dla, powiedzmy tam, opiekunów kolonijnych, dla tej całej branży animacyjno-sezonowej. Pomysł na początku nie wydawał się taki słaby, natomiast no właśnie doszło do zmian z tą tak zwaną ustawą Kamilka, która spowodowała, że każdy, kto pracuje z dziećmi albo każdy, kto wręcz zawodowo widzi dziecko od pediatry przez fizjoterapeutę aż po kogokolwiek innego w przedszkolu, musi wykazywać zaświadczenie o niekaralności zgodnie z przepisami. I super. Aż do momentu, w którym w ramach pójścia o krok za daleko, klient nie wpadł na genialny pomysł, żeby zbierać oświadczenia od niekaralności już od swoich potencjalnych użytkowników platformy i przetrzymywać je na platformie, do czego absolutnie nie miał prawa. Znowu, no pytasz prawnika, nie? Natomiast ja uczciwie mogę ci powiedzieć, że z mojej perspektywy, jeżeli ja dostaję pracę, która jest przygotowana przez nieprofesjonalistę, nazwijmy to, i mam na niej pracować i na niej nanosić ewentualnie moje zmiany i uwagi, to jest to znacznie więcej pracy niż sytuacja, w której ja przychodzę, robię wywiad, czy robię rozmowę z klientem, dostaję wsad merytoryczny. Zresztą jakby najczęściej to wygląda tak, że dostaję go w ogóle mailem, tak? Ja mam pewnego rodzaju kwestionariusz, czy jakieś serię pytań, co chcecie robić, jak to ma działać, jak rejestrujecie, kogo rejestrujecie, jakie dane zbieracie, jak przebiega proces zakupowy, jakie sposoby płatności przewidujecie, czy sprzedajecie to w formule SaaS-owej, czy sprzedajecie tam jakiś produkt w formule on-premise, czy chcecie jakieś tam dodatkowe instalacje, czy przewidujecie możliwość tam, nie wiem, rozwoju tego produktu w taki, wsiaki, w owaki sposób. I ja, mając te informacje, generuję z siebie dokumenty. Natomiast kiedy ja dostaję od kogoś, patrz co mi zrobił czat, albo patrz co ja sobie gdzieś tam już uszyłem, to ja się muszę przebić przez x stron dokumentu. Oczywiście, czy ja używam jakiegoś wsparcia w postaci jakichś tam kopilotów? Nie mówię tak, nie mówię nie, ale jest to bardzo przydatne. Natomiast no mogę powiedzieć tak, że znacząco przedłuża to jakby proces pracy, bo tak naprawdę ja i tak muszę to bardzo często napisać od nowa, a w najlepszym przypadku na przykład poprzekładać sobie gdzieś tam pewne zapisy czy punkty, które moim zdaniem logicznie powinny znaleźć się w innym miejscu, albo moim zdaniem one powinny, no znowu, brzmieć inaczej, powinny mieć troszkę inny charakter.
Jakby weźcie to pod uwagę, że na tyle, na ile ja gdzieś tam analizuję jakby działanie tych dużych modeli językowych, ich moim zdaniem jednym z największych ryzyk, które one generują dla pracy prawnika, jest to, że one dostarczają ci odpowiedzi, które myślą, że chciałbyś otrzymać. Jeżeli masz dobrego prawnika, to ten prawnik powie ci, jak jest. Ja już w pierwszych 2 punktach zrobiłbym redakcję. Ale Widać, nie widać. aczkolwiek to nie są rzeczy, które są nielegalne, tylko po prostu jakby z jednej strony brakuje nam dokładnego oznaczenia twojego podmiotu. W sensie jest nazwa, ale nie ma oznaczeń wymaganych prawem związanych z numerem KRS-u na przykład. Drugi punkt, od razu patrząc na to, jakby nazwijmy to misję tej platformy, to ona dla mnie z prawnego punktu widzenia powinna raczej skupiać się na tym od razu, jakie są możliwości i co tam można robić, a nie opisywać jakby marketingowo ten cały pomysł. Bo jakby jeżeli jesteśmy w regulaminie, to ja jestem zwolennikiem tego, że treści marketingowe mogą się w nim gdzieś tam znaleźć, czy treści takie miękkie, natomiast jeżeli zaczynamy od tego, to od razu ten regulamin nam zaczyna mięknąć w rękach, nazwijmy to, jeżeli zaczynamy się bawić w misję i w wizję i w tego typu rzeczy, bo jednak musimy się skupiać na pewnego rodzaju konkretach, nie? Uczciwie powiem, że od razu w punkcie 2., 3 jest dyskusja na temat celów przetwarzania, ponieważ należałoby wskazać zarówno podstawę prawną, jak i jeżeli to jest na podstawie uzasadnionego interesu, no to jaki to jest interes, nie? Ja o swojej pracy, czy jakby ja o pracy prawników myślę jako pracy mentatów z Duny. Mentat z Duny to był ten człowiek, który miał super wytrenowany umysł, ale musiał pracować na danych. It is by will alone I set my mind in motion. I umysł prawnika wykształcony na zasadach uniwersyteckich tak naprawdę do pewnego stopnia też jest pewnego rodzaju komputerem, który składa z algorytmów, które posiada poprzez wbicie sobie w pamięć określonych rozwiązań prawnych sposoby myślenia, więc czytanie umowy czy czytanie dokumentu bardzo często zaczyna się od kwestii takich czysto formalnych właśnie. Czy jest odpowiednia liczba na przykład sztuk czy tam kopii, które strony miałyby otrzymać, czy jest miejsce na podpis, czy strony są prawidłowo oznaczone, czy dokumenty mają podstawy prawne, a jeżeli nie mają, to czy to jest celowe, czy tylko przez przypadek, tak? My musimy się sformatować najpierw, zanim zaczniemy rozmawiać o meritum. Ja nie widzę jakichś wielkich problemów ze startowaniem ze swoim projektem na podstawie przepisów polskich, szczególnie, że one są najczęściej zharmonizowane z przepisami Unii Europejskiej, a w niektórych przypadkach prawo Unii Europejskiej czy rozporządzenia unijne mają priorytet nawet nad prawem polskim, więc jeżeli działamy zgodnie z przepisami prawa polskiego, to ryzyka prawne związane z ewentualnymi odniesieniami przez obywateli innych państw unijnych są raczej stosunkowo niewielkie, o ile nie generujemy dla nich jakichś dodatkowych, specjalnych warunków, które dotyczyłyby konkretnego rynku. Paradoksalnie działając trochę przeciwko sobie, ale mogę powiedzieć, że dla pewnej części projektów korzystanie z gotowych dokumentów, ale i tutaj z gwiazdką, przygotowanych przez profesjonalistów, rozwiązuje ten problem. A wiem, że czasami te paczki można kupić za kilkaset złotych, nie wiem, 400, 600, 800, jakieś takie kwoty. Natomiast jeżeli chcesz przyjść i mieć partnera, który wesprze cię w tworzeniu tego biznesu, to wydaje mi się, że przeliczanie tego tylko i wyłącznie na to, że zapłacę prawnikowi, to nie do końca o to chodzi. Ja bardzo staram się mówić o tym, że prawnik to nie jest tylko i wyłącznie wykonawca papierów, ale to jest też partner do rozmowy o tym, jak dany projekt mógłby wyglądać, albo jak nie tylko uniknąć jakichś wpadek, ale my mamy przecież mimo wszystko jakieś tam szerokie doświadczenie dotyczące tego, jak różne biznesy działają i z jakimi problemami się mierzą, tak? Porozmawiajmy o tym, spójrz na tego człowieka nie tylko jak na garnitur do podpisywania kwitów i wystawiania faktur, ale też na pewnego rodzaju źródło wiedzy, nie? Z mojej perspektywy to ten risk assessment po stronie prawnika jest rzeczą, która jest absolutnie przez founderów niedoceniana, bo bardzo często mamy do czynienia z pewnego rodzaju gonitwą myśli i tą fantastyczną skądinąd burzą mózgów, która trochę nie chce słyszeć tego, że ej, słuchajcie, ale nie możemy tych kwitów zbierać, albo no papierowo to się nam nie złoży, tak? Weźmy to pod uwagę. A jednocześnie rozmawiając z founderami, bardzo często mam do czynienia z czymś takim, że bo myśmy nawet o tym nie pomyśleli, że to może nas kosztować. Albo bardzo brzydkie pytanie, które ja jako prawnik startupom zadaję, to jest dobrze, fantastyczny projekt, świetna platforma, w którym momencie wybierzecie za to pieniądze?
Tak? U Ciebie to jest ogarnięte, nie? Ale jakby u wielu takich młodych, zwłaszcza startupowców, no masz jakby takie, wiesz, serię projektów, która technologicznie wygląda świetnie, wizja jest doskonała. To, że bierzemy pieniądze od kolejnych inwestorów nie rozwiązuje nam problemu, bo w którymś momencie to revenue się musi pojawić, nie?